Zdania na temat kolagenu są różne i to wśród lekarzy, bo pracuję z lekarzami, z ortopedami, tam to środowisko też jest podzielone, ale ten mechanizm działania tych krótkich fragmentów, on jest naprawdę bardzo dobrze potwierdzony i tego nikt nie może zarzucić. My to obserwujemy sami w laboratorium. I lekarze mimo często, że nie wierzą, nie rozumieją, no ale w końcu się przekonują i w końcu wierzą na końcu, mimo że mechanizmu czasem sami nie potrafią wytłumaczyć. Kolagen pełni przede wszystkim funkcję budulcową, jest to białko strukturalne. Dlatego jest to białko najobficiej występujące w naszym organizmie. My tak naprawdę zbudowani jesteśmy z kolagenu, bo on stanowi taki klej tkankowy, który łączy nasze komórki praktycznie w każdej tkańce. Kolagen jest produkowany przez wiele komórek, w skórze odpowiada za to fibroblasty. Te komórki wam pokażę za chwilę, jak wyglądają. Mamy je u siebie w laboratorium, bo uważam, że poznanie pewnych mechanizmów jest kluczowe do tego, żeby mówić prawdę, mówić faktycznie jak to działa, bo tak jest. My bazujemy na dowodach naukowych. Wszystkie publikacje naukowe wskazują, że to dwustronne, powiedzmy, stymulowanie, czyli zarówno miejscowe, ale też spożywane systemowo doustnie jest najlepszym rozwiązaniem, tak? Bo spożywając doustnie kolagen dostarczamy te krótkie peptydy do naszego krwioobiegu. To jest najnowszy trend tak samo teraz, że nie tylko być pięknym, iść do chirurga plastyka czy dermatologa, zrobić sobie dermabrazję, usunąć sobie skórę, żeby się odbudowała na nowo, tylko teraz jest trend i to są takie trendy na przyszłe lata, że świetnie wyglądać, ale mieć zdrowy naskórek. Jak się robi kasę i sprzedaje się kolagen za 2 dyszki na przykład. Powinienem wyjaśnić, bo często wiem, że to pytanie pada, jaka jest różnica między kolagenem hydrolizowanym, a w mojej nomenklaturze niehydrolizowanym, czyli takim, jaki otrzymujecie w naszych preparatach. Dziś zapraszam Was w tę podróż w wyjątkowym gronie. Moimi gośćmi będą pasjonaci i wybitni specjaliści. Razem ze mną na scenie będzie pani Ewa Kilian-Pięta, założycielka i prezes Laboratorium Badawczego Symbiozis, w którym tworzy wspaniałe składniki aktywne. Wielka fanka idei Zero Waste, którą wdraża w życie w swoim laboratorium. Będzie też z nami założyciel i dyrektor generalny Cofactor Polska, Michał Koczorowski, pasjonat biotechnologii, wielki przyjaciel Filipa Porzucka, o którym powiedziano z tej sceny już chyba wszystko. A przede wszystkim wielki fan szeroko pojętej innowacyjności. I on, dr Filip Porzucek, którego naukowym dzieckiem jest peptyd terapeutyczny lunazyna, ale to właśnie kolagen był na początku jego naukowej drogi najważniejszy. Serdecznie zapraszam na scenę moich wyjątkowych gości. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo nam miło, że jesteście z nami. Jest tutaj wierny fan klub Waszej idei i Waszych produktów. Dziękuję, że zgodzili się Państwo z nami spędzić ten czas. Chyba nie będzie tutaj small talków, tylko będzie dużo ważnych informacji, więc od razu przejdziemy do najważniejszych pytań, które pojawiają się w Colway International. Jaką funkcję pełni w naszym organizmie kolagen i dlaczego jest aż tak ważny? No, myślę, że tutaj nie muszę zbyt wiele mówić tak naprawdę, bo myślę, że Państwo wiecie bardzo dużo na temat kolagenu. Postaram się jednak powiedzieć kilka takich ciekawostek, może których do tej pory nie znaliście. No, kolagen pełni przede wszystkim funkcję budulcową, jest to białko strukturalne. Dlatego jest to białko najobficiej występujące w naszym organizmie. My tak naprawdę zbudowani jesteśmy z kolagenu, bo on stanowi taki klej tkankowy, który łączy nasze komórki praktycznie w każdej tkańce. Ważne jest to, że występuje on w całym organizmie ludzkim, ale w bardzo wielu innych organizmach. W biotechnologii, w biochemii używa się takiego pojęcia jak białko konserwatywne. To znaczy białko, które na drodze ewolucji bardzo mało się zmieniło.
Jakie są to dowody? No chociażby dlatego, że izolujemy kolagen z ryb, które są bardzo daleko ewolucyjnie od nas, a ten kolagen jest bardzo podobny. Trzeba wyszukanych metod, żebyśmy rozróżnili go, żebyśmy mogli poznać, czy ten kolagen pochodzi od człowieka, czy od ryby. Poza tym, że prowadzimy firmę z Michałem i robimy prace badawcze, ja pracuję też na uczelni i zajmuję się też kolagenem naukowo. Udało nam się w takim międzynarodowym zespole zidentyfikować kolagen w gąbkach morskich. Te gąbki morskie, proszę Państwa, one powstały setki milionów lat temu. I to jest taki najfajniejszy dowód, że to białko jest dobre. Ono, jeśli jest coś dobrego, to ewolucja tego nie zmienia, bo nie ma takiej potrzeby, prawda? No więc to jest taki pierwszy dowód, dlaczego kolagen jest białkiem ważnym i potrzebnym. Powiedziałem, że występuje wszędzie i możemy odczuwać jego braki. Podejrzewam, że na tej sali znalazłem osoby, które mają problemy z reumatyzmem. Jest to dosyć powszechne objawy. Tak dla przypomnienia, reumatyzm, czyli generalnie artrytyzmy, są to przypadłości polegające na tym, że nasz układ immunologiczny działa nie do końca poprawnie, mamy duży stan zapalny i objawy bólowe. A te, proszę Państwa, objawy bólowe, szczególnie w stawach, one są spowodowane niczym innym jak ubytkiem tkanki łącznej, w której jest kolagen. Czyli degradacja kolagenu dosyć szybko wywołuje te odczucia bólowe i to jest taki bardzo namacalny dowód, że ten kolagen nam jest potrzebny. Powiedziałem, że kolagen jest w każdym organie, a ktoś wie, jaki jest nasz największy organ? Skóra, dokładnie. W skórze, to już Adam powiedział, jest 70% kolagenu, ale co ważne, w suchej masie. Bo nie wiem, czy wiecie, skóra składa się z 70% z wody. A dlaczego tak może być? A to tylko dlatego, że kolagen ma bardzo unikalną budowę. On potrafi tworzyć włókna i te włókna bardzo dobrze magazynują wodę. I to dzięki niemu mamy tyle fajnych cech. Myślę, że tutaj płynnie przechodzę w kierunku skóry i tutaj powinien oddać głos Ewie, bo tu jest chyba największy specjalista w naszym gronie, jeśli chodzi o skórę. Dziękuję za zaproszenie, gratuluję pięknej organizacji. Bardzo fajnie tutaj jest. Ja troszeczkę tak sprowadzę tą rolę kolagenu do niemowlaka, gdzie często kojarzymy młodość, stay young, że chcemy mieć taką skórę jak pupa niemowlaka. Nie wiem, czy Państwo często też tak kojarzą. Mieć skórę jak pupa niemowlaka. Ja bym chciał. No właśnie. No. Napięta, gęsta, elastyczna. Tak, tak. Równiutka, sprężysta. No i po co właśnie niemowlakowi tyle kolagenu, żeby była taka sprężysta? Żeby mógł urosnąć, żeby była sprężysta, elastyczna, podatna na szybką regenerację kolagenu. Te wszystkie procesy muszą być jakby zachowane, żeby dziecko mogło się zamienić w osobę dorosłą, urosnąć, żeby nam ta skóra nie pękła. To jest tak w cudzysłowie, ale mniej więcej tak sobie można to wyobrazić. No i później jak już urośniemy, to już taka sprężysta skóra nam ewolucyjnie nie jest potrzebna. Oczywiście super, jak świetnie wyglądamy i szukamy partnera, partnerki, ale jak musimy znaleźć pożywienie, musimy wyjść i jak taki pierwotny człowiek wystawić się na szkodliwe czynniki środowiskowe i musimy jakby zamienić te funkcje skóry na bardziej obronne. Wówczas grubieje nam naskórek, a ten kolagen nie jest istotny już taki. I robi nam się skóra Indianina, czyli ulega pogrubieniu, traci elastyczność, wtedy się eksponują bruzdy, no i ubywa tego kolagenu. No ale mamy XXI wiek i można mieć jedno i drugie. Można mieć odporny naskórek, można mieć zdrowy naskórek i jednocześnie sprężysty, dążąc do takiej pupy niemowlaka. No i myślę, że tutaj po to jest rola Filipa, a moja rola jest, żeby móc ukierunkować takie działanie w tym, żeby to osiągnąć, czyli stay young. Ja sobie tu jakby zapisałam feel great, świetnie się czuć. To jest najnowszy trend tak samo teraz, że nie tylko być pięknym, iść do chirurga plastyka czy dermatologa, zrobić sobie dermabrazję, usunąć sobie skórę, żeby się odbudowała na nowo, tylko teraz jest trend i to są takie trendy na przyszłe lata, że świetnie wyglądać, ale mieć zdrowy naskórek. Myślę, że to jest takie podsumowanie tej roli kolagenu.
No tak, tak. Nie ukrywam, że kiedy Dorota nas zaprosiła tutaj do tego panelu, no to mieliśmy wiele dyskusji, jak to powinno wyglądać. Chyba wszyscy wspólnie stwierdziliśmy, że chcielibyśmy dać wam dosyć dużą dawkę informacji. Ja nie chcę reklamować kolagenu. Nie lubię. On się reklamuje sam z tej sceny. Nie lubię, tak. Ja uważam, że on się sam broni. To jest to, co wiele razy Dorocie powtarzałem, że ten produkt jest bardzo długo na rynku, więc będziemy chcieli tutaj wszyscy przekazać wam pewną dozę informacji. Nie jest to łatwe, bo my z Michałem jesteśmy biotechnologami, więc mamy ten taki background bardzo głęboki i niektóre rzeczy, które są dla nas łatwe, dla was będą skomplikowane, ale obiecujemy, że postaramy się w takim prostym języku wytłumaczyć was i może was zainspirować do tego, żeby szukać dalej, bo uważam, że poznanie pewnych mechanizmów jest kluczowe do tego, żeby mówić prawdę, mówić faktycznie jak to działa, bo tak jest. No my bazujemy na dowodach naukowych. No dobrze, to wiemy już, czym jest kolagen. Wiemy też, że jest w różnych tkankach naszego organizmu. A jak naprawdę wygląda proces tworzenia kolagenu w skórze? No i to jest dobre pytanie, moje ulubione, na które są napisane kilka książek i wiele doktoratów zrobionych. Nie mogę tutaj, nie jestem w stanie wszystkiego wytłumaczyć, więc postaram się skondensować, żeby było to łatwe. Kolagen jest produkowany przez wiele komórek, w skórze odpowiada za to fibroblasty. Te komórki wam pokażę za chwilę, jak wyglądają. Mamy je u siebie w laboratorium. Jak każde białko, kolagen jest syntetyzowany wewnątrz komórki. Oczywiście musi być informacja genetyczna zapisana w naszym DNA, tam są geny. Nie bezpośrednio oczywiście jest produkcja kolagenu, jest najpierwszy proces przepisania na taką matrycę mRNA. To jest o tyle ważne, że na tym etapie mamy tak naprawdę największy wpływ na jego poziom wytwarzania. Ważną rzeczą jest to, żeby kiedy nam powstanie ten łańcuch polipeptydowy, tę sekwencję aminokwasów, to ona nie jest jeszcze gotowa. Ona w przypadku kolagenu, jak i też wielu innych białek wymaga obróbek. Tutaj taką ciekawą obróbką, o której uważam, że powinniście wiedzieć, jest hydroksylacja takiego aminokwasu jak prolina, przepraszam. Żeby ten proces mógł zajść w naszej komórce, potrzebujemy enzymu oraz kofaktora, czyli takiego czynnika, który jest niezbędny do działania enzymu. Ktoś wie, jaki jest kofaktor potrzebny do wytworzenia hydroksyproliny? Witamina, podpowiem. No, witamina C, dokładnie. Słuchajcie, i tutaj mamy piękny przykład, jak marynarze w dawnych czasach pływali daleko, mieli źle zbilansowaną dietę, praktycznie w ogóle żadnej witaminy C. Pojawiało się krwawienie z jąseł. Dlaczego? Bo nasze naczynia krwionośne są zbudowane głównie z kolagenu. Kiedy nie ma witaminy C, produkujemy taki protoplazm, powiedzmy, kolagenu, ale on nie jest funkcjonalny. Ten kolagen ma dosyć z jednej strony prostą, ale z drugiej strony skomplikowaną budowę, żeby on mógł dobrze funkcjonować. Potrzebna jest ta jego obróbka, bez witaminy C tego nie ma, więc tutaj też jest ważna rzecz, żeby się tą witaminą C odpowiednio suplementować. Ale okej, mamy już nasz pojedynczy łańcuch, pojedynczą helicę, bo to jest taka spirala, proszę pamiętać, w komórce. Ona jest transportowana na zewnątrz komórki. Tam przechodzi kolejne obróbki i dopiero tam powstaje nam ta potrójna helica, czyli tak zwany tropokolagen. Jest to taka struktura już wysoko czwartorzędowa. Ona ma już duże właściwości, zresztą podobnie jak pojedyncza helica wiązania wody, ale potrafi wytwarzać włókna. Tak? I te właśnie włókna gwarantują nam tą wytrzymałość, te wszystkie fajne właściwości kolagenu. No więc wiemy, że zawartość kolagenu w naszej skórze jest zależna od jego poziomu produkcji, bo on nie jest zero-jedynkowy. On może być duży, niski i tam jest wiele czynników, które wam dzisiaj na pewno opowiemy. Ale musimy wiedzieć, że komórki potrafią degradować kolagen, czy wytwarzają enzymy, takie metaloproteinazy. No i jest to słuszne. No my przykładowo, zobaczcie, jako społeczeństwo produkujemy miliony ton plastiku, a nie potrafimy go rozkładać. I to jest pewien problem. Komórka radzi sobie z kolagenem bardzo dobrze i jest naturalna wymiana kolagenu. Czyli w zdrowym organizmie jest zachowany stan równowagi, czyli kolagen jest produkowany i degradowany. Oczywiście ten stan może zostać zaburzony, o czym tutaj moi koledzy i koleżanki powiedzą. Jest zależny on od wieku, ale komórka ma na to wpływ. Tutaj kończąc mój już wywód na temat produkcji, powiem o bardzo ważnym mechanizmie. Tutaj słyszałem o peptydach sygnalnych. Tak, jest to prawda. Komórka, słuchajcie, jest to bardzo prosty twór. On nie myśli. On musi działać w bardzo prostych zasadach. I teraz komórka nie może produkować cały czas kolagenu, bo jest to energetycznie nieuzasadnione. Tego kolagenu byłoby za dużo. Ona musi mieć sposób samoregulacji. Ta samoregulacja jest bardzo prosta.
Kiedy dochodzi do degradacji kolagenu, czyli wytwarzane są te metaloproteinazy, które tną kolagen na kawałeczki, to obecność tych krótkich peptydów kolagenowych jest sygnałem do fibroblastów, aha, kolagen się rozpadł, produkujemy więcej. I to jest ten mechanizm, który tak naprawdę przyświeca i który tłumaczy działanie kolagenu. I tutaj miejcie świadomość, że to jest bardzo dobrze naukowo udowodnione. Zawsze ja się spotykam jako na uczelni, pracuję, możecie się pewnie domyśleć, że zdania na temat kolagenu są różne. I to wśród lekarzy, bo pracuję z lekarzami, z ortopedami, tam to środowisko też jest podzielone, ale ten mechanizm działania tych krótkich fragmentów, on jest naprawdę bardzo dobrze potwierdzony i tego nikt nie może zarzucić. My to obserwujemy sami w laboratorium. I lekarze mimo często, że nie wierzą, nie rozumieją, no ale w końcu się przekonują i w końcu wierzą na końcu, mimo że mechanizmu czasem sami nie potrafią wytłumaczyć. Tak, no i teraz ja myślę, że warto by powiedzieć, co wpływa na tą zarówno wysoką bądź niską produkcję, ale też degradację kolagenu, bo to jest wszystko zależne i na to wpływa wiele rzeczy. Ja myślę, że tutaj zaczepimy się o te metaloproteinazy, bo super jak one są i ten cały proces zachodzi w równowadze. Natomiast z wiekiem, tak jak wcześniej mówiłam, wychodzimy, mamy coraz więcej stresów, dzieci się rodzą, praca, pieniądze trzeba zarabiać, tak? No i zużywamy te wszystkie zasoby nasze, no i nie daj Boże się jeszcze pojawią choroby, czyli coś, co prowadzi do stanu zapalnego. I on może być oczywiście wynikający z chorób takie endogenne, albo ten zewnętrzny, taki ekspozycja na zewnętrzne środowisko, tak jak promieniowanie. Tak, ale chodzi o to, że my w pewnym momencie zużywamy te zasoby i do pewnego wieku regenerujemy. Na tym polega samo odnawianie się i kolagenu, i procesu regeneracji naskórka. No ale w pewnym momencie zaczyna tego brakować i odnowa nie jest w pełni. Nie? No właśnie, a co jeszcze wpływa na te czynniki, które degradują kolagen, Michał? Tak, no poza wiekiem, o którym już mówiliśmy i przejściu od skóry niemowlęcia do Indianina, gdzie ta produkcja z wiekiem maleje, też ma wpływ oczywiście promieniowanie słoneczne, gdzie promienie UV mogą wpływać na degradację kolagenu. Też jakby bardzo istotna jest kwestia diety i suplementacji, czyli dostarczania tej witaminy C przy szkorbucie, tych aminokwasów, które wchodzą w skład kolagenu, takim jak prolina czy glicyna. No i też odpowiednia suplementacja pierwiastków, ale też możemy jakby stosować kolagen jako ten sam mechanizm samonapędzający i suplementować się kolagenem i wykorzystywać te peptydy, żeby napędzać ten mechanizm sprzężenia zwrotnego do produkcji i wtedy suplementacja naszym kolagenem, czy będącym w waszej ofercie, jak najbardziej się do tego Tutaj była historia o kolapie całkiem życiowa i całkiem prawdziwa i to jest wytłumaczenie. Taki społeczny dowód słuszności na to, że rzeczywiście ten kolagen działa. Dokładnie, bo tu jeszcze dodam, bo to też warto, żeby wybrzmiało, wszystkie publikacje naukowe wskazują, że to dwustronne, powiedzmy, stymulowanie, czyli zarówno miejscowe, ale też spożywane systemowo doucnie jest najlepszym rozwiązaniem, tak? Bo spożywając doucnie kolagen dostarczamy te krótkie peptydy do naszego krwioobiegu. Potrafimy je oznaczyć w naszej surowicy, bo to badania naukowe potwierdziły, a te krótkie peptydy potrafią stymulować fibroblasty, bo my robimy, proszę Państwa, nic innego jak oszukujemy nasze fibroblasty. To jest oszustwo, iluzja w dobrej wierze. I to wychodzi, to działa, to jest potwierdzone zarówno, zobaczycie, w warunkach in vitro, czyli na takich gołych komórkach, jak i na was, na zdrowych ochotnikach. Tak, ja jeszcze może zahaczę o jak zrozumieć taką naturalną regenerację i pracę fibroblastów, bo na pewno Państwo się spotkaliście też z powszechnymi reklamami, że oferty w medycynie estetycznej, że jak tam wypalimy tą skórę, podgrzejemy, to wystymulujemy kolagen. Tak? Czyli nastymulujemy tych metaloproteinaz, która potnie ten kolagen i on się ma jeszcze super naprawić. I super, jeżeli mamy te białko, mamy zasoby i zasoby do regeneracji. Natomiast też każdy taki stan zapalny wyczerpuje i witaminę C, i różne antyoksydanty, systemy antyoksydacyjne, żeby ten proces prawidłowo zachodził. Wobec czego bez regeneracji i pielęgnacji regeneracyjnej no jakby nie ma możliwości utrzymania przez dłuższy czas zdrowego naskórka po takiej ingerencji.
Drodzy Państwo, można ich słuchać bez końca, prawda? I oni też mogą o tym mówić bez końca, wierzcie mi. Tak, tak. Wiemy już, czym jest kolagen, wiemy, jak to jest w naszej skórze, ale dużo ciekawości budzi też proces produkcji kolagenu natywnego Colway International. Jeśli chodzi o samą produkcję, no to niestety nie możemy się przypisać do tego i powiedzieć, że my go produkujemy, bo produkują go jedynie organizmy żywe, a my z sukcesem te rzeczy ekstrahujemy, czyli wyciągamy z tych organizmów żywych, oczyszczamy specjalnymi metodami i doprowadzamy do takiej formy, w której może być wykorzystywana. Produktem, z którego to robimy, są to skóry rybie. Tak jak twoje intro dotyczyło śledzia, to akurat to nie jest śledź, ale jest to łosoś. Między innymi powodem jest to, że ten kolagen, który pochodzi z łososia, jest dobrze przebadany, bezpieczny, ma podobną strukturę do kolagenu ludzkiego, można go wykorzystywać, no ale też jakby z punktu widzenia przedsiębiorstwa jest też w Polsce dostępny, bo Polska jest jednym z największych przetwórców łososia i to też umożliwia dostawę przebadanego, spożywczego surowca do produkcji w tak zwanej formie upscalingu, czyli wykorzystania odpadu poprodukcyjnego do naszej produkcji zaawansowanej biotechnologicznie i otrzymania tak super preparatu, jakim jest kolagen. No właśnie, ale czy ten łosoś jest bezpieczny? Czy on jest bez metali ciężkich? Czy on jest tak naprawdę bezpieczny do aplikacji bezpośrednio na skórę? Tak, jest bez metali ciężkich, ponieważ jest to produkt spożywczy, jest on badany. My z tego samego łososia również produkujemy kolageny w formie liofilizatu i każda część partii spożywczej jest zawsze przebadana i nigdy nie zostały przekroczone normy. Też może być punktem obiekcji, czy te fermy, czy gdzie jest hodowany ten łosoś, czy nie stosują antybiotyków, ale tu z kolei wchodzi proces produkcji, o którym za chwilę Filip, mam nadzieję, opowie, który pozwala nam z sukcesem oczyszczać tę substancję z tych wszystkich dodatków i pozostać przy kolagenie. No tak, tutaj to, co Michał powiedział, mamy wieloetapowe zabezpieczenie. Po pierwsze, producent skór gwarantuje nam to, że ten produkt jest bezpieczny, nie ma metali ciężkich. To jest pierwszy etap. Drugi etap to jest taki, że technologia, którą opracowaliśmy, eliminuje te metale ciężkie. To nie jest jednoetapowy proces produkcji, że wrzucamy kolagen do mieszalnika i wyciągamy kolagen, tylko tam mamy paręnaście etapów oczyszczania, w których pozbywamy się takich rzeczy jak ewentualne metale ciężkie czy ewentualne antybiotyki. A na sam koniec nasz preparat, nasz produkt jest badany. Badamy go zarówno pod kątem mikrobiologicznym, jak i pod kątem metali ciężkich. Więc sam proces jest bezpieczny, powtarzalny. I co dla nas ważne, skalowalny, bo to za chwilę o tym powiem. Może uchylę rąbka tajemnicy, jak wygląda proces takiej produkcji. Nie jest to nic skomplikowanego wbrew pozorom. Ja zawsze, jeśli tłumaczę, my zajmujemy się bioprocesem, czyli izolacją i oczyszczaniem naturalnych substancji z źródeł naturalnych. Tak naprawdę podejrzewam, że wiele osób tutaj gotuje rosół czasami, prawda? Słuchajcie, gotowanie rosołu to jest tak naprawdę bardzo prosty przykład takiej biotechnologicznej biopreparacji, tak? Czyli zaczyna się od przygotowania surowców, skórę odpowiednio myjemy. Ważną rzeczą jest, słuchajcie, to, że tak już powiedziałem, kolagen, chociaż jest wytrzymały mechanicznie, jest dosyć jak każde białko delikatny i nie jest odporny na wiele czynników zewnętrznych, jak temperatura, niskie, wysokie pH, więc musieliśmy ten proces odpowiednio zoptymalizować, żeby usuwać związki takie jak tłuszcze, nośniki zapachów. To też wam nie muszę mówić, że jeśli mamy produkcję, tutaj siedzi z nami Jacek Wróblewski, kierownik naszej produkcji, to rybę zawsze czuć, tak? Jak mamy kampanię produkcyjną, to na korytarzach śmieją się, że jest sklep rybny, no bo tak jest, słuchajcie, ryby mają taki zapach. Naszym zadaniem było usunięcie tego zapachu, bo podejrzewam, że nikt nie chciałby sobie go nakładać na twarz, takiego typowego zapachu łososia. Ja przynajmniej bym nie chciał, więc skóry są odpowiednio przygotowane. I następnie, jak mamy już gotowe skóry, zobaczcie, tutaj na ekranie jest pojawi się za chwilę taki mieszalnik z takim koszem. To jest właśnie system, który opracowaliśmy sami, taki trochę autorski pomysł, który nam ułatwia obrabianie tych skór, takie powiedzmy bardziej przemysłowe. Tak, bo warto powiedzieć, że jakby my razem z Colway i razem z kolagenem też się rozwijaliśmy. Rozwijaliśmy się jako firma, infrastrukturalnie się rozwijaliśmy i tak samo też proces oczyszczania kolagenu się rozwijał, ale myślę, że jeszcze będziemy mieli czas na to, żeby o tym
coś więcej powiedzieć. No i teraz najważniejsza rzecz, proszę Państwa, ekstrakcja. Ekstrakcja, czyli gotowanie tego rosołu, czyli wydobywanie tych ważnych rzeczy. Jak ja bym zagotował skóry, to miałbym tak naprawdę, nie miałbym kolagenu wysokocząsteczkowego, miałbym go zdegradowanego, nie o to nam chodzi. Muszę robić to w odpowiednich warunkach. To niestety skutkuje tym, jakbyśmy zrobili rosół na zimno, to też mielibyśmy bardzo mało wydajność. Byłby bardzo, no taki jakby z paczki, powiedzmy, tak? On nie miałby takiej wydajności. Podobnie jest z kolagenem. My uzyskujemy, proszę Państwa, około 2-2,5, maksymalnie może 3% kolagenu w takim ekstrakcie, dzięki temu, że nie mamy procesów hydrolizy. I tutaj uważam, że powinienem wyjaśnić, bo często wiem, że to pytanie pada, jaka jest różnica między kolagenem hydrolizowanym, a w mojej nomenklaturze niehydrolizowanym, czyli takim, jaki otrzymujecie w naszych preparatach. Hydroliza, proszę Państwa, polega na dostarczeniu bardzo ekstremalnych warunków. Wysokie pH, wysoka temperatura. Do takiego mieszalnika, jak są producenci hydrolizatów, wrzucają bardzo dużo odpadów tak naprawdę właśnie skóry, tego co pozostało. Nie ma problemów z mikrobiologią, bo to wszystko ginie w tej temperaturze, wszystko jest rozkładane. Powstają nam krótkie peptydy, które nazywamy hydrolizatem kolagenu. Ja nie chcę deprecjonować tego produktu, bo on też ma swoje zalety, ale też od razu wytłumaczę, czemu jest taka różnica w cenie, bo wydajność jest praktycznie, myślę, że Jacku, ponad 10, jak nie 20-krotnie większa, tak? Czyli my te skóry my jeszcze przerabiamy, bo tak jak tutaj mamy podobną filozofię jak Ewa, czyli staramy się maksymalnie zredukować ilość odpadów, ale generalnie jakbyśmy kończymy produkt waszego kolagenu dla Colway International, no to mamy trochę kolagenu i jeszcze tyle skór, dlatego że to był proces oczyszczania i my nie wyciągaliśmy wszystkiego, tylko staraliśmy się wyciągnąć to, co najlepsze. No i to jest ta różnica właśnie między hydrolizatem a kolagenem niehydrolizowanym. Oczywiście, tak jak tu widzicie, mamy wiele procesów oczyszczania, są to głównie filtracje membranowe. To są filtracje, o których możemy powiem trochę później, bo to dzięki nim mogliśmy wprowadzić pewne zmiany. Ale dzięki nim możemy oczyścić nasz kolagen i na końcu mamy produkt czysty, przebadany. Tak jak widzicie, pracujemy w laboratorium, czyli kontrolujemy ten proces. No tutaj mówią, że muszę kończyć, więc tak naprawdę i skończyłem. Ja uproszczę. Przepraszam, no to jest rzecz, o której ja lubię mówić, bo tak jak to jest gdzieś tam kolagen jest moim też dzieckiem, powiedzmy. No, tutaj Filip w ogóle jest takim freakiem oczyszczania białek. Tak, no bo to od tego jakby zaczęła się moja historia na studiach. Lunazyna jest tego dzieckiem, między innymi to jest dla mnie taka największa frajda, że z takiej ogromnej mieszaniny mogę wydobyć coś bardzo oczyszczonego i coś, co działa przede wszystkim. Dołożymy też coś o rosole następnym razem. Dobrze, Ja jeszcze dodam szybko tylko taki smaczek wrzucę. Jak rozumieć te białka kolagenowe, które tworzy Filip, to jest powiedzmy to białko prawdziwe, kolagenowe, które idzie przez duże oczko filtra, jest separowane i wiemy, że jest to białko, ale też są wykorzystywane te peptydy kolagenowe, hydroksyprolina na przykład, z których może się budować kolagen i to sobie później wyjaśnimy, ale chcę wam powiedzieć też, że ponieważ ja się zajmuję też rejestracją nowych nazw INCI, nomenklatury nowej INCI, to nie wiem, czy państwo wiecie, że jak się robi kasę i sprzedaje się kolagen za 2 dyszki na przykład, tak? Mamy taką formę rejestracji i nazwę INCI, kolagen amino acid. To ma swój kas i wszystko i może być pochodzenia i roślinnego, i zwierzęcego. I tak naprawdę to jest takie wygotowanie zupki. Możemy ugotować buraka, możemy ugotować rzodkiewkę, algi, tak? Przefiltrować i tak naprawdę wypuszczać to na rynek jako kolagen. Także warto znać tą historię, mieć tą wiedzę, czym się różni ten kolagen soluble, który jest w INCI produktu, a czym się różni taki kolagen amino acid. Wiemy już o produkcji, o kolagenie, ale też częstym pytaniem, które pojawia się w naszym biurze obsługi klienta jest to, dlaczego do aplikacji kolagenu niezbędna jest woda, bądź też zalecana jest woda. To ja się może wypowiem.
woda, ponieważ tak, nasza skóra, nasz naskórek jest hydrofobowy, czyli ukształtowany tak, żeby tam nic nie przenikało, co jest, żeby stanowiło szczelną barierę, gdy chcemy się wykąpać w jeziorze, żebyśmy się nie otruli, żeby się tam za bardzo nic nie wchłaniało. Ale w momencie, kiedy chcemy, żeby jednak zaszła jakaś penetracja, no to dobrze zmniejszyć tą hydrofobowość i wtedy najlepiej się stosuje, szczególnie jak to są białka, szczególnie jak jest to kolagen, na wilgotną skórę. I tutaj celem w naszym naskórku są przede wszystkim jaka pierwsza linia, taka celujemy, żeby był efekt, ale musi być to dobry kolagen. To jest Czyli taki jak nasz. tak. To jest przede wszystkim taki narzędzie w naszym naskórku, które się nazywa koperta rogowa. Czyli jak możemy sobie wyobrazić, to najbardziej zewnętrzna warstwa naskórka, martwa. Mamy komórki naskórka martwe i one są jakby w cemencie międzykomórkowym, w tej warstwie lipidowej. Ale też taką, żeby były prawidłowo utkane, muszą mieć tą kopertę rogową, taką otoczkę, która składa się z związków chemicznych, żeby ten proces był taki równomierny, żeby one się gdzieś tam nie sklejały, żeby nie było to, żeby nasza skóra nie miała efekt paznokcia. No i w momencie, kiedy stosujemy kolagen na skórę, podkreślam dobry kolagen, no to on przede wszystkim działa na tę kopertę rogową, czyli na te chemiczne wiązanie między tą martwą naszą keratyną w naskórku, a tą warstwą lipidową. I gdy przykładamy i chcemy potwierdzić efektywność działania takiego kolagenu, to wówczas mierzymy tak zwaną elastyczność. Możemy to zrobić aparaturą, czyli sobie przykładamy sondę, sonda zasysa powietrze i później puszcza i sprawdza, jak szybko się odkształca naskórek. I tak naprawdę pierwsze, co działa, to działa właśnie na tą funkcję barierową i jeżeli mamy zachowaną tą funkcję barierową na powierzchni naskórka, wtedy mamy spełnione warunki, że nasza bariera nie walczy z tym środowiskiem zewnętrznym o to swoje zdrowie, wtedy ma idealne warunki do syntezy kolagenu głębiej, do prawidłowej regeneracji. I tak naprawdę warto rozumieć te działania kosmetyczne. Świetnie. A takie może dość proste pytanie, ale gdyby mieli Państwo powiedzieć w 2 słowach, w 2 zdaniach, jeśli się uda oczywiście w To ja 2 zacznę. zdaniach. Mamy czas. Mamy. Słuchajcie, moi Co drodzy. wyróżnia kolagen natywny Colway International? Tu Ewa wtrącała, że ten mechanizm wodą to musi być dobry kolagen. Może nie tyle dobry, taki jak my mamy, a różnica polega na tym, że kolagen wysokocząsteczkowy, on nie przepada za bardzo w takiej naturalnej postaci za obojętnym pH. Jego naturalnym pH jest pH kwaśne, takie około 3,5, około 3. W takim procesie ekstrahujemy go, on się najlepiej wtedy rozpuszcza. I dużo preparatów takich wysokocząsteczkowych, jakbyśmy doprowadzili pH do obojętnego, no to on by tak naprawdę był niestabilny. Wypadłby nam w postaci takich strątów. Czego nie można, słuchajcie, powiedzieć o hydrolizacji, prawda, Ewa? Bo to powiesz jako technik, że hydrolizat się rozpuszcza świetnie. To jest jego przewaga, taka technologiczna. Technolodzy wolą hydrolizat. Natomiast nam udało się zrobić taką formulację, że mamy kolagen wysokocząsteczkowy zawarty w kolagenach natywnych, który jest rozpuszczany w tym pH obojętnym. I to jest dla was taka fajna przewaga, o której możecie mówić, bo nasz kolagen ma wysokie łańcuchy, co mamy potwierdzone i jego pH to jest 5,5. A wiemy, że spokojnie moglibyśmy mieć też do 7 tą formulację, gdybyśmy chcieli, ale to Ewa myślę, że powie, dlaczego nie warto aż tak wysokiego pH stanowić. To, co wyróżnia, proszę Państwa, to jest to, że mamy potwierdzone jego działanie zarówno na poziomie komórkowym, czyli ten kolagen potrafi oszukiwać te fibroblasty, czyli ma ten mechanizm molekularny i to jest ten efekt zagęszczania, proszę Państwa, czyli tak naprawdę produkcji kolagenu, ale mamy również efekt ten wysokocząsteczkowy. Ten wysokocząsteczkowy to jest to wszystko, o czym mówi i będzie mówiła Ewa, czyli ten efekt natychmiastowy. Tak, wysokocząsteczkowy, jak najłatwiej zidentyfikować, czy jest kolagen wysokocząsteczkowy. Czyli jak go wsmasujemy, tak jak wcześniej powiedziałam, na wilgotną skórę, to on zostawi taką błonkę napinającą, która już pełni taką funkcję polimerową, okluzyjną, napinającą, plus tą odżywczą, białkową dla tej koperty rogowej, która może być też w tej koperty te niskocząsteczkowe peptydy kolagenowe. I wówczas mamy takie
dwutorowe, synergistyczne działanie. I na tym to Tak, polega. ale to jest dla mnie taki najfajniejszy wyróżnik. Bo ja mam taką anegdotkę, proszę Państwa, tak jak tutaj Adam trafnie powiedział tą historię, to była wizja Piotra Pakuły. Piotr Pakuła zaprosił mnie do współpracy. To kolagen był moim pierwszym tak naprawdę produktem, który udało mi się wdrożyć i skomercjalizować oczywiście przy pomocy firmy Colway International. Natomiast jestem o tyle z niego dumny, bo to byłem zaraz chwilę po studiach. Już byłem, Adam, rok po studiach wtedy. To był mój, jak zacząłem pracę nad takim kolagenem, to byłem świeżo upieczonym magistrem, inżynierem i to był mój pierwszy taki projekt, ale no, głównym moim zadaniem było, żeby on był termostabilny. No i mówię do Piotra, mówię, robię sobie wolne, ja wtedy dalej latam, wtedy dużo więcej, miałem czasu, latałem na paralotni. Na paralotni jak się lata, jeździ się w Alpy i najczęściej się śpi w namiocie, żeby być niezależnym od pogody, a jak wiecie, latem w namiocie temperatura dochodzi do 40 stopni spokojnie. Więc mówię, wezmę sobie ileś próbek prototypów, które miałem, wrzucę do torby, do plecaka, zobaczę, czy on po takim dniu w namiocie będzie dalej działał. W sensie, czy będzie ten. Słyszałem, że nie każdy wierzył tutaj w kolagen od początku w jego działanie. Ja też raczej byłem może nie sceptyczny, ale byłem taki zachowawczy, no nie wierzyłem w niego może bez pamięci. I po takim jednym dniu wróciłem z kolegami, lataliśmy bardzo długo, 8 godzin, wróciliśmy całe twarze czerwone. No, bo tak jak się lata na paralotni, to jest się cały czas pod słońcem. I mówię, mam ten kolagen, tu Jarek z nich mi opowiadał, że on działa tak super na oparzenia. No mówię, dobrze, spróbuję. I faktycznie posmarowałem się. I ten efekt takiego kojący poczułem od razu, bo to jest naturalne. Stworzyłem taką naturalną warstwę, film, który zabezpieczył mi wodę, nawilżył mi skórę i zaczął działać kojąco. No, te małe peptydy wtedy jeszcze nie miały szans zadziałać, bo to był za krótki czas, ale ten efekt kolagenu wysokocząsteczkowego jest, uważam, pod tym względem fenomenalny. Ja to do dzisiaj zawsze zabieramy szczególnie dużo kolagenu na wyjazdy latem. Moi znajomi naukowcy, profesorowie też nie wierzyli w ten kolagen, ale jak pojechali moja koleżanka, też pani doktor, zabrała ten kolagen na konferencję do Singapuru i jak tam się wszyscy popiekli, no to już nie mieli wyjścia, ponasmarowali się i faktycznie po powrocie przyznali mi rację, Filip, okej, ten kolagen działa. To nie jest tak, że jest to tylko marketingowy chwyt, on działa i to jest taka anegdotka. Nie znam jeszcze przypadku, kto by w to podważył. Mówię o oparzeniach słonecznych, ale myślę, że Ewa ma fajniejszy przykład bardziej, bo to, co ja mówię, to są takie przykłady, to nie jest nauka, to nie są żadne dowody. Ewa, myślę, że tutaj może więcej na ten powiedzieć z punktu widzenia fachowca. Ja myślę, że już sporo firm próbuje naśladować farmaceutycznych, bo się patrunki tworzy na ciężkie oparzenia kolagenowe, więc to świetnie regeneruje, także już to wiemy, że tak działa. Natomiast tutaj chodzi o to nawilżenie i ten kolagen wysokocząsteczkowy też ja testowałam po peelingach chemicznych. No i też mając to teoretyczne podejście, że stosuje się to na oparzenia jako w opatrunkach, użyłam to po peelingu chemicznym i tak samo świetnie działa ten polimer, ale tutaj chciałam jakby wyjaśnić, czym jest to nawilżenie naskórka w przypadku kolagenu, bo nasz naskórek z wiekiem traci tą funkcję regeneracyjną nie tylko na poziomie tej syntezy kolagenu i tej pupy niemowlaka, ale też w samej tej proliferacji i samoodnowy naskórka. Czyli żywe komórki mniej więcej potrzebują, żeby się osypać, żeby były martwe i żeby się osypać, złuszczyć i odnowić, to jest mniej więcej tak 28 dni do 35 roku życia. Po 50 roku życia ten proces spada dwukrotnie. No i w momencie, kiedy nam tak rogowocieją te komórki, to z nich się uwalniają różne związki, aminokwasy, mleczany, różnego rodzaju mocznik, który tworzy naturalny czynnik nawilżający w tej warstwie martwej skórka, który utrzymuje to, że nasza skóra jest sprężysta i się nie łamie, zawieszona w tych lipidach. I między innymi jak naniesiemy sobie właśnie ten kolagen, który utworzy taką błonkę, to on aktywnie nawilża, utrzymuje tą wodę, utrzymuje prawidłowe stężenie tego naturalnego czynnika nawilżającego i przez to mamy takie uczucie efektu i napięcia, ale bez efektu przesuszenia, bez rumienia i jednocześnie łagodzenia. Te funkcje też tracimy, jak się oparzymy. Po prostu na słońcu te słynne metaloproteinazy właśnie wtedy zniszczą, zużyją, wyczerpią nam całkowicie zasoby witaminy C i tutaj dostarczamy ten produktem do regeneracji naskórka.
Ja powtórzę w 2 zdaniach, postaram się, że kolageny natywne to właśnie unikalną ich cechą jest to, że mamy połączenie kolagenu wysokocząsteczkowego, które daje nam ten natychmiastowy efekt liftu i działa na nawilżenie skóry, poprawia jej kondycję w ten sposób, i kolagen niskocząsteczkowy, który odpowiada za poprawę gęstości skóry, i to wszystko Państwu pokażemy. Szanowni Państwo, idea Better and Better, którą tutaj zapowiedział u nas Adam, jest ideą, która jest w naszej firmie już od bardzo wielu lat. I doszła ona również do naszych kolagenów natywnych. W takim zmieniającym się świecie myślę, że kluczem do sukcesu firm, nie boję się tego powiedzieć, jest bardzo szybka adaptacja do zmieniających się przepisów, do otoczenia. Wprowadzanie innowacyjnych produktów jest dla nas misją, jest motywacją do naszego działania, jest też tak naprawdę drogą do zaspokajania potrzeb naszych użytkowników, czyli Państwa. Ona napędza naszą firmę i wszystkie nasze produkty ewoluują. I nie może być inaczej. Ewoluują również nasze kolageny natywne. I to jest owoc naszej trójstronnej współpracy. I znowu trójka. Nie 1, nie 2, a 3 nowe kolageny w rodzinie Colway International. Co się zmieniło? Jesteście ciekawi? Najpierw weźmy pod lupę kolagen natywny Pure w nowej formule. Mamy w nim aż 4% peptydów kolagenowych. Czy to dużo? Czy to aż 4? Czy to tylko 4? Jest to stosunkowo dużo, bo tak jak Filip wspominał na samym początku, te 3,5, które było poprzednio, to było w drodze takiej naturalnej ekstrakcji. To jest naturalna zawartość, którą jesteśmy w stanie otrzymać białka w roztworze, nie męcząc tego ekstraktu, żeby uzyskać kolagen. Ale tak jak wspomnieliśmy, ta nasza infrastruktura, która się też rozwijała wraz z rozwojem firmy, wraz z rozwojem produktu, cały czas nie spoczywaliśmy na laurach i pracowaliśmy nad tym, żeby tą technologię podkręcać, próbować nowych technik, dopracowywać te obecne, które wykorzystywaliśmy, odpowiednio zdobyty, czy to z infrastruktury wynikającej z miejsca, w którym działamy, czy nabyty we własnym sumpcie, albo tak jak Filip wspomniał, ekstraktor zaprojektowany tylko i wyłącznie na nasze potrzeby pozwoliły nam osiągać te wartości wyższe. I Filip może bardziej molekularnie wytłumaczy, co to znaczy aż 4%. Nie chcę się dać w szczegóły. No, możliwości sprzętowe umożliwiły nam wykorzystanie innych filtrów. Tak naprawdę ten wzrost oceniamy, że jest to przyrost właśnie tej bardziej frakcji niskocząsteczkowej, która ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o mechanizmy molekularne. Dzięki tej filtracji udało nam się praktycznie wyeliminować kwas mlekowy, który jest używany do produkcji. On ma, nie wiem, Ewa, no ma też może mieć pozytywne znaczenie. Stwierdziliśmy, że w tej formulacji nie jest on potrzebny. Dołożyliśmy, słuchajcie, taki naturalny biopolimer, który izoluje się z alg morskich. Algian sodu. Jest to naturalny polimer, który ma trochę podobną funkcję do kolagenu. On ma długie łańcuchy, on też fajnie wiąże wodę, jest takim bardzo dobrym nośnikiem, poprawia sensorykę. No więc mamy Ewo, sensorykę, czyli co? Tak po ludzku? Aha, przepraszam, no to może Ewa, już tutaj przekażę pałeczkę Ewie, bo to Ewa. Jeszcze tylko dodam, tak żeby natknąć Ewę, no zabezpieczyliśmy ten produkt, prawda Ewa, więc jakbyś mogła może o tym opowiedzieć, bo tutaj w ogóle nie chcę się wdawać w dyskusję, bo mamy specjalistkę na scenie od tego. Ja może wytłumaczę też, o co chodzi właściwie z sensoryką i odżywczym działaniem produktu, jak się go tworzy na etapie takim badawczo-rozwojowym produktu, czyli sensoryka
możemy sobie wyobrazić, że świetne właściwości sensoryczne dają silikony, piękny poślizg, szybko się wchłaniają, tak? Ale niestety rozwalą naszą skórę, naszą barierę lipidową. Pięknie trzymają makijaż, tak? Natomiast nie odżywią naszego naskórka, nie zregenerują go, tylko go zamaskują. Po drugiej stronie mamy tą odżywczą funkcję regeneracyjną, tą aktywną, taką działanie kosmetyku. To w przypadku kolagenu, gdybyśmy porzucili ten aspekt sensoryczny, to by nam się kleił i glutowałby nam się podczas smarowania. I na tym polegał ten zabieg z alginianem sodu, żeby uzyskać i sensorykę, i to właściwości aktywne, odżywcze, powiedzmy, to nawilżenie, zagęszczenie skóry i żeby to się spotkało po środku. I tak naprawdę jak się tworzy formulację kosmetyku, to ten środek to jest sukcesem tego produktu, jak się to uzyska. No i po ciężkich bojach stwierdzam, że się udało, ale to będziecie Państwo też o tym decydować i Wasi klienci, myślę. Tak, ale myślę, że Zdradzę niespodziankę, że będą mieli Państwo okazję przetestować ten produkt już dziś. Ale myślę, Ewa, że tutaj warto, żebyśmy powiedzieli, bo jest pewna jeszcze też zmiana w składzie, jeśli chodzi o zabezpieczenie takie, powiedzmy, przed wzrostem mikroorganizmów, prawda? Tak. To myślę, że też jesteś tutaj chyba najlepszą osobą, która może nam o tym opowiedzieć. Tak. Pojawiły się jakby substancje konserwujące w minimalnym stężeniu, tak żeby zabezpieczyć, bo jednak kolagen to jest świetna pożywka dla drobnoustrojów i obojętnie czy konserwant chroni kosmetyk, to też powinien w trakcie jego aktywności chronić na powierzchni skóry i ja jestem zwolennikiem takim, żeby układy konserwujące do kosmetyków wykorzystywać takie, które też pomagają też trochę naszej skórze. Czyli jak my naniesiemy i chcemy, że to całe dobro nam działało na tej powierzchni naskórka, to żeby drobnoustroje, które normalnie kolonizują nasz naskórek, zarówno te takie dobre, jak i te złe, ale żyją w równowadze, że gdy my damy pożywki w postaci kolagenu, żeby nie dominowały nagle te złe. Wobec tego jakby układ konserwujący jest pochodzenia naturalnego, zgodne z Cosmos Standard. Jest tam ketony malinowe wykorzystane do konserwacji, etylheksylgliceryna, którą można stosować u noworodków, w produktach dla noworodków, więc to jest całkowicie bezpieczne, a dodatkowo też pomaga to na skórze. No i tutaj duża praca Ewy, symbiozy, żeby to wszystko zagrało, żeby to było bezpieczne i nawet nie tyle skutecznie się zabezpieczenie, ale żeby dołożyło coś jeszcze korzystnego do tego produktu. Więc tutaj uważam, że udało się to wszystko bardzo fajnie spiąć. W tym towarzystwie nie może obyć się bez badań. Sami wiecie, że ja jestem wielką orędowniczką badania produktów, ale tym razem mamy wyjątkowe badania prosto z laboratorium Filipa. Okej, słuchajcie, to ja pozwolę sobie wstać. To, co tu widzicie, słuchajcie, wygląda jak coś mało określonego, a to są fibroblasty, słuchajcie. Tak wyglądają nasze fibroblasty, to są ludzkie fibroblasty pod mikroskopem świetlnym. One nie mają regularnych kształtów. Fibroblasty, słuchajcie, one muszą być do czegoś przyczepione. One nie potrafią pływać sobie, one są komórki przyczepozależne, dlatego że wytwarzają bardzo dużo macierzy komórkowej i one potrafią funkcjonować tylko w tym takim gnieździe, bo macierz zewnątrzkomórkowa złożona głównie z kolagenu to jest takie gniazdko, w którym żyją nasze komórki. I teraz słuchajcie, kiedy my badamy nasze produkty, no to my nie możemy sobie pozwolić, żeby każdego prototypu preparatu badać na ludziach, bo byśmy nie zdążyli, nie zarobili na to. Musimy mieć metody wysoko przepustowe. My takie hodowle prowadzimy u siebie w laboratoriach i my bardzo wiele rzeczy możemy wyczytać z tej hodowli. Potrafimy oznaczać, ile kolagenu one wyprodukowały, ile wyprodukowało metaloproteaz. Nie chcę tutaj zbyt dużo mówić, bo to są takie wyniki, które myślę, że Wam udostępnimy, bo te kolageny są tak już w tych ostatecznych mieszaninach cały czas badane i mamy bardzo fajne wyniki, ale pokażę takie najbardziej może spektakularne i To, co tu widzicie, to jest taka hodowla jednowarstwowa, która została mechanicznie przez nas przecięta, tak zwany scratch essay, czyli zrobiliśmy scratch, taką rysę. Akurat wyszło tutaj, że ma 1050 mikrometrów. I to jest, słuchajcie, hodowla, to jest zaraz po zrobieniu rysy, to jest hodowla fibroblastów, które są hodowane w normalnych warunkach. Jak mógł prosić dalej?
Zobaczcie, już po 3 godzinach każda komórka, szczególnie fibroblasty, mają tendencję do zarastania, do takiej regeneracji. Ona, już ta odległość zmniejszyła się do 987 mikrometrów, czyli około 6%, co jest wynikiem, można powiedzieć, ok, jak na 3 godziny. Jakbym prosić dalej, żeby mi przyjrzeć. Tutaj, słuchajcie, mamy hodowlę już fibroblastów w obecności naszego kolagenu. Czystego kolagenu bez żadnych dodatków, czyli tej substancji czynnej, która znajduje się w kolagenach natywnych. Trochę była mniejsza wyjściowo, co prawda, ta rysa, ale jakbym prosić dalej, to zobaczcie, że już po 3 godzinach mamy przyrost o 15%, czyli prawie 3 razy większy. I uwierzcie mi, że w czasie ta dysproporcja rośnie. I to jest taki najbardziej namacalny dowód w laboratorium, że ten kolagen działa. Działa na poziomie molekularnym, czyli udało nam się oszukać tutaj taki zebrany, udało nam się oszukać te fibroblasty, czyli stymulowaliśmy je do produkcji kolagenu i stymulowaliśmy do szybszej proliferacji, bo to proliferacja, czyli to namnażanie komórek też ma kluczowe znaczenie w regeneracji. No i to, słuchajcie, jest taki najfajniejszy, uważam, dowód. Dla mnie to cieszy, bo wyniki, które nam się udało uzyskać w laboratorium in vitro, myślę, że potwierdziły się w bardziej złożonym modelu, czyli modelu tak zwanym in vivo na ochotnikach. Oczywiście na zwierzętach nie badamy kosmetyków, nie ma takich możliwości. Uważam, że jest to słuszne podejście. Mamy coraz bardziej rozwinięte techniki in vitro, ex vivo, na których dowodzimy bezpieczeństwa i pierwszej skuteczności, a później od razu przechodzimy na ochotników. I tu myślę, że oddam głos już Dorocie i Ewie. I tutaj oczywiście chcieliśmy sprawdzić te 2 najważniejsze parametry poprawiające ogólną kondycję naszej skóry. Ja może do tego przerwę, bo to nie wiem, czy każdy wie. Te badania są, broń Boże, nieobowiązkowe. Zanim do tego w ogóle doszło, to przeszły badania dermatologiczne, prawda, które mówią nam o bezpieczeństwie. Tak, dokładnie. Ten produkt oprócz badań stabilności, oprócz badań tej właśnie mikrobiologicznych, czyli potwierdziliśmy jego bezpieczeństwo do stosowania na skórze, przeszedł również badania dermatologiczne i postawiliśmy sobie naprawdę w tych badaniach aplikacyjnych bardzo wysoko poprzeczkę, ponieważ został on przebadany na skórach skłonnych do atopii, na skórach skłonnych do innych dermatos. I wyobraźcie sobie, że nie podrażnił on żadnej skóry. Od dzisiaj kolagen natywny Pure w całej swojej dobroci działania może być dedykowany skórze wrażliwej i co więcej udało nam się uzyskać potwierdzenie, że jest to produkt działający jako produkt hipoalergiczny. Ja może dodam szybko, jak wyglądają takie testy dermatologiczne. To są takie testy akurat w przypadku niezmywalnych produktów takie komorowe, czyli robimy glutka, nakładamy pod taką komorę, pod taki plasterek i wykonujemy odczyty co 24 godziny po 48, po 72 godzinach, tak? I sprawdzamy, czy jest czerwony, czy jest pęcherzyk, czy nie ma. I na tej podstawie się później wykonuje statystykę, czy wystąpiły gdziekolwiek i u ilu osób pęcherzyk, czerwone, jaka zmiana i jest mierzona w średnica tej zmiany. I tutaj nic takiego nie wystąpiło, więc aby było wykonywane na osobach z wywiadem takim alergologicznym z funkcją bariery. Nasza grupa badawcza to były kobiety w wieku 51 lat. Pani Ewo, jak wygląda skóra przeciętnej kobiety w tym wieku? Piękna. Oczywiście. Zawsze. Generalnie, tak jak wcześniej powiedziałam, że po tym 50 roku życia jakby to procesy tej wymiany naskórkowej spowalniają dwukrotnie i wszystko, co się regeneruje, zachodzi 2 razy wolniej, a stresów i obowiązków mamy zawsze 2 razy więcej w tym wieku. Wobec czego bez suplementacji, jak ja to nazywam, kosmetykiem dobrej jakości, ciężko osiągnąć dobrą kondycję naskórka. Wobec czego jakby ta pielęgnacja przychodzi na taki plan pierwszy, gdzie przede wszystkim powinna nam sprawiać przyjemność, czyli tutaj tak. A też stay young. Może być piękna, może być wygładzona, czyli nie grubieje nam, czyli jak spowolni dwukrotnie, to nam wtedy grubieje ten naskórek i wyeksponują się bruzdy, tylko jak utrzymamy prawidłowe parametry nawilżenia, to nie grubieje, ale też nie traci swojej funkcji barierowej.
Tutaj padło pytanie od publiczności, jak długo trwały badania z takimi rezultatami. Badania trwały wyjątkowo krótko, bo trwały one tylko 28 dni. To jest tak naprawdę 1 miesiąc stosowania kolagenu i uzyskaliśmy naprawdę, wydaje mi się, spektakularne efekty. I mogę to powiedzieć po dużej analizie rynkowej, iż wiele firm korporacyjnych, wielkich, ogromnych koncernów przeprowadza badania w znacznie dłuższym czasie i osiąga mniej spektakularne efekty. Uzyskaliśmy poprawę nawilżenia o 30%, i poprawę gęstości skóry o 40%, a średnia wieku probantek, bo były to wszystkie panie, było to 51 lat, czyli była to skóra bardzo dojrzała, skóra narażona na różne czynniki stresogenne, o obniżonym poziomie regeneracji. Możemy to też zobaczyć na skanach tej skóry. Mamy tutaj probandkę, która miała 47 lat i widzimy to zagęszczenie tej skóry po 4 tygodniach stosowania. Preparat był stosowany 2 razy dziennie, codziennie, tak jak zalecamy to na naszym opakowaniu i widzimy tutaj znaczne pobudzenie tych fibroblastrów do pracy tylko w innym wymiarze, na skórze ludzkiej. Czyli to wszystko, co dr Porzucek powiedział, jest też potwierdzone na ludziach. Ja myślę, że jak też będziecie Państwo polecać ten produkt, bo tutaj jest jakby tak standardowa aplikacja poprzez masowanie, ale jeżeli się połączy to z takimi technikami manualnymi, tak jak tutaj było wcześniej na panelu wspomniane, że różnego rodzaju zabiegi można wykonywać, połączone z masażem, to myślę, że te wyniki mogły być jeszcze lepsze. Oczywiście probandki w domu nakładają to w tradycyjny sposób, taki jak kosmetyk, więc nie mamy tutaj tego efektu, który daje nam masaż. Natomiast spójrzcie na drugie zdjęcie, bo ta probandka miała 69 lat. To jest skóra już mocno dojrzała, ze skłonnością do wiotkości, do braku elastyczności i również tutaj te procesy zostały odwrócone. Tak, jest to jakby całkowicie, ma to sens, tak to działa, no bo ponieważ jak się nam wolniej wymienia ten naskórek, wolniej się regeneruje, no to nie ma aminokwasów, nie ma białek, nie ma tyle. I my za pomocą tego produktu odżywiamy, nawilżamy, przywracamy te podstawowe parametry biofizyczne naskórka, no i dzięki temu ta bariera nasza, to opakowanie ma zdolności lepsze do regeneracji, nie walczy ze światem zewnętrznym o przetrwanie i swoją integralność z różnymi drobnoustrojami, gdzie już traci swoją odporność, tylko my odżywiamy. To jest tak samo jak z dietą, z pożywieniem, tak samo jest z kosmetykami. No muszą być dobre. Oczywiście oprócz badań aparaturowych przeprowadziliśmy również badania aplikacyjne, tak zwane badania aplikacyjne, które kończą się wypełnieniem przez probandki ankiety. I tutaj Pani Ewo, powiedziała Pani, że one są ważniejsze niż te wszystkie laboratoryjne wyniki. Tak, bo ja oczywiście w laboratorium mogłabym przykładać sondy i wyjdą mi statystyczne parametry na komputerze, że jest poprawa, ale co z tego, jak probanci tego nie czują, nie widzą, nie doświadczają. To, co Państwo wcześniej opowiadaliście. Najważniejszy jest ten panel taki ankietowy, taka ocena, to się nazywa sensoryczna, hedonistyczna, gdzie oceniają i potwierdzają, czy faktycznie ten produkt działa w ankietach oraz deklarują, czy faktycznie się przyjemnie rozprowadza. Nie. I tutaj mamy poprawę nawilżenie. Jest bardzo wysoki procent. Tak, jak również ta poprawa takiego napięcia, wygładzenie i ujędrnienie skóry również ma bardzo wysoki profil odpowiedzi, więc te wszystkie najważniejsze parametry zostały potwierdzone w tym badaniu aplikacyjnym. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tych badań. Mam nadzieję, że również odczujecie to na własnej skórze. Tak. No, tak samo można by aparaturą, jeszcze wrócę troszeczkę do tego, co powiedziałam, że aparaturą można potwierdzić i nałożyć na siebie skórę rybią i też możemy przyłożyć sondę i będzie poprawa nawilżenia. Natomiast bez pytania ludzi o zdanie, bez takich testów rzeczywistych to się nazywa, no nie ma to sensu, no bo nikt skóry rybiej raczej na siebie nie będzie kłaść. Potrzebny jest jednak innowacyjny produkt, który działa podobnie, a nie daje sensoryki tak jak łosoś świeży, natywny. Potwierdzam.
A więc, drodzy Państwo, kolagen natywny piór w całkiem nowej odsłonie, 4% białek kolagenowych. Nowa formulacja jest już z nami, będziecie mogli z niej skorzystać, ale myśmy pracowali tak ciężko jak te fibroblastry, można powiedzieć. Tak. Tak. I pani Dorota chyba najciężej. Nie, ja to w ogóle mam dzisiaj świetną robotę. Siedzę i tylko czuję się jak paprotka tutaj, bo Państwo wszystko mówią. Oj to. Drodzy Państwo, kolagen natywny Gold był tak naprawdę być może najbardziej spodziewaną premierą tej konferencji, bo wiemy, że zmieniła się tutaj legislacja, jeśli chodzi o nanomateriały do stosowania na skórę i złoto i srebro koloidalne już wkrótce zostanie wycofane w obrocie w kosmetykach. Natomiast kolagen natywny Gold, nasze złoto w płynie, nie straciło na wartości, wręcz przeciwnie. Zyskało 4 nowe składniki aktywne stworzone przez tych oto specjalistów specjalnie dla Colway International. No, ja myślę, że Ewa bardzo fajnie wam opowie, jakie są mechanizmy i co za co odpowiada. Natomiast to prawda, że wszystkie substancje czynne w tych kolagenach są produkowane i w kofaktorze, i w symbiozy, czyli są to robione tutaj w Poznaniu, bo są to 2 firmy z Poznania. Mieliśmy długi proces decyzyjny, czyli czytaliśmy literaturę, no bo to na tej podstawie wytypowaliśmy te substancje. No i mogę powiedzieć, że przy Goldzie już się sprawdzają w warunkach in vitro. Już tego jeszcze nie pokażę, te badania trwają. Wczoraj miałem taki bardzo fajny wynik. Myślę, że będzie okazja w przyszłości, żeby to wszystko zebrać i wam pokazać, ale ja już wiem, że to działa, więc oddaję głos Ewie, bo myślę, że to chyba najciekawiej nam opowie, co i dlaczego. Celem naszego produktu tutaj dalej było wsparcie w pielęgnacji skóry skłonnej do niedoskonałości. Tak, bo jakby po 50 roku życia szczególnie, ale nie tylko, ta skłonność do niedoskonałości jest wynikiem takiego życia po prostu. Dużo stresów. Tutaj też pani Małgorzata, tak, mówiła też o swoim przykładzie, ale no wiele osób doświadcza, że coś tam się dzieje z tą skórą. Różnego rodzaju niedoskonałości się pojawiają i dobór składników aktywnych tych, a nie innych, była tutaj burza, żeby one działały ze sobą synergistycznie. Nie żeby były modne, bo się coś tam sprzedaje, ale tak naprawdę nic do siebie nie pasuje i w tej formule miałoby się wykluczać, tylko działają synergistycznie. I pierwsze co mamy ze składników, to jest łopian. Ekstrakt z łopianu, który kojarzymy często w szamponach. W szamponach kiedyś nasze babcie, łopianowe szampony, płukanki łopianowe, tak? I z czym to się kojarzyło? Z uczuciem świeżości, odświeżenia, takiego komfortu, przedłużania świeżości, żeby jednak normalizować łojotok w tym wieku. Ale nie tylko, bo mogą te osoby stosować wcześniej, we wcześniejszym okresie życia ten produkt. Drugi mamy kora dębu. Ekstrakt z kory dębu powszechnie się stosuje w pielęgnacji cery trądzikowej i łojotokowej. Ale tu też mamy dysfunkcje różnego rodzaju w tym wieku, szczególnie jak mamy czy niedoczynność, czy naczynność tarczycy, czy po prostu mamy stresującą pracę i jednak ta lipidomika sebum, jak to się nazywa, jest zaburzona. Czyli mamy nasilowane łojotok, ale jeszcze ze złym składem sebum, na którym się świetnie kolonizują drobnoustroje, które później powodują niedoskonałości. I kora dębu między innymi działa bakteriostatycznie, ale nie to jest działanie bakteriobójcze, że nam wyjałowi, tak jak lek, naszą skórę. Także tu działamy na poziomie takim antybakteryjnym, antymikrobowym. Łopian odświeża i kondycjonuje. Mamy Tutaj dalej. fajny przykład wczoraj opowiadałeś, Filip, twojego taty, chirurga. Tak, bo mój tata akurat zawsze pamiętam, że polecał, jest chirurgiem dziecięcym, specjalistą od stulejek, więc zawsze pamiętam polecał jako taki nieinwazyjny sposób na zaopatrzenie rany pooperacyjnej, czyli była to kora dębu, takie napary z kory dębu, no bo to jest udowodnione naukowo, tam jest bardzo duże bogactwo związków, które mają ten charakter, przede wszystkim jak Ewa powiedziała, przeciwzapalny, ale też bakteriostatyczny, czyli hamują wzrost szczególnie tych patogennych bakterii. Tak, suberyna, taki składnik aktywny jest bardzo ceniony właściwie w kosmetologii.
Kolejny składnik, który mamy, który uzupełnia to działanie całego produktu, czyli mamy odświeżanie, mamy to stabilizację mikrobiomu, jak ja to nazywam, i mamy działanie przeciwzapalne łagodzące, czyli mamy wąkrotę azjatycką i saponiny triterpenoidowe, czyli słynnie z tego wąkrota azjatycka, nie wiem czy Państwo znacie takie kosmetyki typu Cica. Cica to jest właśnie przede wszystkim na podrażnienia wszelkiego rodzaju, czyli łagodzenie, czyli tutaj zmniejszamy ten nadmiar metaloproteina zdegradujących kolagen i przez to ona słynie z tego, że ma wyniki stymulujące produkcję kolagenu, a działa na tej zasadzie, że ona trochę pomaga temu naskórkowi się zregenerować, zmniejszyć ten potencjał. No i mamy kolejne cudeńko, czyli szafran. Nasze złoto pustyni. Tak, złoto pustyni. Szafran, czyli ekstrakt szafranu, który jest jakby ukierunkowany na wyciągnięcie krocyny, czyli tych czerwonego barwnika szafranu, czyli tego antyoksydantu, tego adaptogenu, można by tak nazwać, który chroni ten materiał genetyczny tej roślinki, żeby słońce i środowisko nie zniszczyło, a my wyciągnęliśmy to. I to jest świetny taki jakby składnik antyoksydacyjny, chroniący właśnie tą witaminę C, lipidy naszego naskórka, żeby nie ulegały zapaleniu, podrażnieniu, szczególnie podczas ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Ja to testowałam na arabskiej pustyni, jeżdżąc na rowerze, sprawdzałam, na ile wydłuży tą minimalną dawkę rumieniową, czyli jak pochłoniemy promieniowanie, nawet jak stosujemy wysoki krem z filtrem, to później się skóra robi czerwona i później się robi brązowa, czyli ta minimalna dawka rumieniowa, jak długo wytrzyma nasz naskórek. No i po prostu ona przedłuża zdecydowanie takie komponenty, składniki aktywne roślin, które wyciągnięte mamy w laboratoriach naszych. Taka reklama. Jakby działają nawet dwukrotnie, są w stanie wydłużyć tą minimalną dawkę jakby rumieniową, czyli ochrona kolagenu podczas normalnego funkcjonowania ze skórą problematyczną. Kolagen natywny Gold oczywiście ma w swoim składzie również tą samą dawkę peptydów kolagenowych, co nowy Pure. Tak, bo Jego to- bazą jakby jest oczywiście formulacja kolagenu natywnego Pure. 4% od dzisiaj, zapamiętajcie, to aż 4%. To jest dużo i tutaj wtedy ta cała formuła ma taką fajną dwojaką funkcję, bo oprócz tego, że tego działania Pure, co mówiliśmy wcześniej, to ten kolagen przez tą błonkę, którą tworzy, przez te białka kolagenowe, te dużocząsteczkowe, jest takim nośnikiem, który stopniowo uwalnia te substancje aktywne, więc to nie ma takiego stresu, że to podrażni, spowoduje uczulenie czy cokolwiek, tylko stopniowo uwalnia przez cały dzień. Tak, i jesteśmy też już po badaniach dermatologicznych tego produktu. On również wypadł bardzo dobrze, nie podrażniał skóry, również ma zdolności produktu hipoalergicznego, więc będzie dedykowany skórze wrażliwej, skórze narażonej na różnego typu problemy. Skóry trudniejszej w pielęgnacji chyba, Pani Ewo. Tak, aczkolwiek trudniejsze w pielęgnacji, ale bardzo dużo nas jest. Właściwie 70% mniej więcej wieku po 50 roku życia, po 40 na pewno roku życia ma skórę problematyczną. Żyjemy w czasach zurbanizowanych i stresu będzie coraz więcej. Stresu mamy dużo, a teraz to ma bezpośredni wpływ na stan skóry. Wszelkiego rodzaju jakieś zaburzenia chorobowe, no to pierwsze co nam wyjdzie to na twarzy po prostu. Więc warto wspierać tą twarz, no bo ona jeszcze dodatkowo ma ekspozycję, a ubrania resztę zakrywają. Musimy pożegnać nasze nowe złotko, bo przed nami jeszcze premiera jednego produktu, kolagen natywny DNA, nazywany u nas silnym serum anti-age, najsilniejszym, to wsparcie skóry dojrzałej. I tutaj również 4 surowce przygotowane przez tych mistrzów, bym powiedziała, w pozyskiwaniu ciekawych ekstraktów. I co tutaj wymyśliliście dla nas? Widzę, że mamy jako pierwsze truskawkę, czyli tutaj moja rola.
w tym produkcie, czyli mamy tak, piór dla każdego, mamy kolagen gold, skóra problematyczna, a tutaj jest ta właśnie, ja bym sobie wyobraziła klienta, gdzie konstruowaliśmy, dobieraliśmy te składniki aktywne, żeby działało super. To jest to, co pani powiedziała o tej pani o kulach, czyli ta, która chce powrócić do siebie, zadbać o siebie, mieć coś dla siebie, tak? Czyli nie ma za bardzo problemów, a wtedy ten produkt jest dlatego i tak był tworzony. I mamy tutaj truskawkę, czyli mamy bioferment z truskawki. Teraz jest taki trend na biofermenty, ale czym są te biofermenty? Tu bioferment został wytworzony za pomocą jakby konsorcjum 2 drobnoustrojów probiotycznych, drożdży jarowia oraz bakterii Lactobacillus, czyli zamiast ekstrakcji, wyciągania takimi klasycznymi metodami, to co robiliśmy wcześniej, użyliśmy drobnoustrojów, które napuściliśmy na siebie w bioreaktorze i one walczyły o ten cukier z tej truskawki i o te złożone części rośliny, zjadły i uwolniły te wszystkie cenne substancje aktywne z truskawki. Więc mamy witaminę C, polifenole, które działają silnie antyoksydacyjnie, ale ten bioferment jest w formie lizatu, co oznacza, że nie jest to liofilizat, czyli proszek, tylko lizat, bo w kosmetykach nie możemy mieć żywych kultur drożdży, nie możemy żywych kultur bakterii mieć, no bo zacznie fermentować nam naskórek te drobnoustroje. I tu musimy zrobić lizę komórek, czyli można sobie wyobrazić, że to są one, po prostu trzeba je zabić, to strasznie brzmi, ale trzeba jakby tak pociąć. I wówczas one uwalniają ze środka swoich komórek różne cenne składniki aktywne, między innymi kwasy nukleinowe, czyli DNA. Mamy składniki ścian komórkowych, czyli peptydoglikan, który uwielbia, czyli świetnym prebiotykiem. Mamy antyoksydanty, tak jak dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza, które niezbędne są dla naszej skóry. Także mamy w tym biofermencie zarówno składniki wydobyte z tej roślinki, czyli truskawki, i mamy składniki aktywne wyciągnięte zarówno z drożdży, jak i z bakterii probiotycznych. Ja od dzisiaj inaczej spojrzę na truskawkę. Tak. Fermentowane, czyli takie kiszonki możemy sobie wyobrazić, tylko sterowane biotechnologicznie, żeby wydobyć jak najwięcej substancji aktywnych, odżywczych dla naszej skóry. Czyli mamy działanie postbiotyczne, antyoksydacyjne i działanie prebiotyczne, czyli odżywiamy też dobre drobnoustroje żyjące na naszej skórze. Jeszcze coś chciałam powiedzieć, ale pewnie wrócę do tego. Dobrze. Mamy tutaj jeszcze jeden bardzo ciekawy składnik. I to jest laboratorium Filipa, o ile dobrze pamiętam. Tak. Tarczyca bajkalska, pomysł był taki, bo chcieliśmy nawiązać do DNA, chcieliśmy, żeby to faktycznie ten produkt wpływał na nasze DNA. Tarczyca bajkalska wpływa na to, bowiem preparat ten stymuluje, zwiększa aktywność telomerazy. Jest to enzym niezbędny do zabezpieczenia naszego DNA w czasie replikacji komórek. Dzięki tej telomerazie te komórki mogą mieć więcej podziałów, dlatego stosowanie tarczycy bajkalskiej powinno wydłużyć żywotność komórek, mówiąc bardzo kolokwialnie. Ona działa też jako naturalny filtr UV, czyli pochłania, promieniowanie ultrafioletowe, co potwierdziliśmy w laboratorium, więc to jest taki też naturalny filtr. No i ma oczywiście wiele innych właściwości, przeciwzapalnych, przeciwtleniących. To jest naturalna cecha, że bardzo wiele roślin, produktów ma takie cechy, które modulują naszą odpowiedź prozapalną. Tak? I to jest bardzo ważne, no bo już chyba wiecie wszyscy, że ten stan zapalny, szczególnie taki nadmierny, jest bardzo niekorzystny dla naszej skóry. Tarczyca bajkalska w ogóle teraz w branży kosmetycznej wszyscy się rzucają na ten składnik, na bajkalinę, ponieważ ona świetnie rozjaśnia przebarwienia. Które też się pojawiają właśnie z wiekiem szczególnie. Tak. Właśnie to jest przede wszystkim też tutaj warto pamiętać, że ten składnik wspiera w tym zakresie, czyli nie wybieli naszej skóry, nie odbarwi, tylko normalizuje tą pigmentację, ale też jeżeli jest już rozjaśni. Słuchajcie, zegar nam pika na czerwono, ale zabierzemy wam trochę przerwy. Dobrze? Zgadzacie się na to? Bo to nie wszystko, co jest w DNA. Mamy tam jeszcze
2 fajne składniki, o których warto chociaż troszeczkę powiedzieć. Tak, przetacznik leśny, mamy ten preparat dobrze sprawdzony w takim projekcie naukowym. Dołożyliśmy go do tego, bo udało nam się nim bardzo fajnie stymulować komórki fibroblastów zarówno in vitro, jak i in vivo do produkcji kolagenu i znacząco obniżyć również ten stan zapalny. Czyli jest to taki u nas sprawdzony preparat, który na pewno można jako taki booster anti-agingowy zrobić, czyli który wspomoże działanie peptydów kolagenowych i dodatkowo synergistycznie zwiększy jego produkcję. Ja myślę, że też nie chcę za dużo tu mówić, bo mam mało czasu, więc myślę, że jak ktoś będzie ciekawy, to na pewno można doczytać. My doopowiemy później, więc... No, ja tylko szybko dodam, przetacznik też w farmacji bardzo jest lubiany na wszelkiego rodzaju anginy, na różnego rodzaju choroby, natomiast tutaj to wyeksponowana jest ta funkcja antyoksydacyjna, która chroni nasz taki ważny składnik lipidowy w skórze, który się nazywa skwalen. I ma funkcję taką antybakteryjną, żeby nam się też skóra nie psuła i później nie było wybarwień. Dokładnie. I 4. cudo, 4. magiczny składnik. 4. magiczny składnik to jest żywokos lekarski. Już sama nazwa wskazuje, że to jest ciekawa substancja. Polska nazwa, lekarski, czyli prawdopodobnie znaczy, że był wykorzystywany w ziołolecznictwie historycznie, a żywokos możemy tłumaczyć jako żywe kości, w sensie, bo on był stosowany przy urazach kostno-szkieletowych i tak samo przy podrażnieniach, jeśli chodzi o naskórek, czy zaczerwienieniach, stanach zapalnych i to jakby jest uzupełnienie tej oferty składników aktywnych, które chcieliśmy Państwu zaproponować w ramach kolagenu DNA. Czyli to jest przeciwzapalne, łagodzące działanie. Również mamy bardzo wielokierunkowe działanie na skórę w tym nowym DNA i podtrzymanie tego tak naprawdę, co było genezą powstania kolagenowego DNA, czyli to wsparcie skóry bardzo dojrzałej. Ja wiem, Dorota, że mam mało czasu, ale możemy sobie na 2 zdania pozwolić takiego podsumowania, bo uważam, że to jest... Zobaczymy, ile to jest 2 zdania. No tak, to jest uważam najważniejsze, co powinniście Państwo wyciągnąć z naszej wypowiedzi. Jak działa ten produkt? Działa na bardzo wielu płaszczyznach. Mówię tu zarówno o kolagenie Pure, DNA czy Gold. Po pierwsze, krótkie peptydy wiemy, że stymulują i wiemy, że to nie jest czarna magia, to jest naturalny proces biochemiczny, można powiedzieć. Mamy zabezpieczenie naszej skóry, czyli niwelujemy te czynniki, redukujemy te czynniki, które wpływają na degradację kolagenu. Czyli z jednej strony zwiększamy jego produkcję, obniżamy degradację. W kolagenach Gold i DNA mamy czynniki przeciwzapalne. Tutaj wszyscy chyba się zgodzimy z tego, że ten stan zapalny to jest ma największy wpływ na degradację naszego kolagenu. I moim zdaniem, jeśli chcielibyście kogoś namówić na ten kolagen, to warto to wyeksponować, bo to jest ta cecha unikalna, do której dążyliśmy razem z Ewą, z Michałem, kiedy to tworzyliśmy. I to jest rzecz, którą ja mogę mówić z czystym sumieniem na konferencjach naukowych, bo to wszystko jest potwierdzone. Mamy to potwierdzone w literaturze przez innych badaczy, przeprowadziliśmy własne badania i potwierdziliśmy to na probatach. I to jest rzecz, której ja się jakby mówię nie wstydzę, mogę to mówić z czystym sercem przed gronem naukowym, bo raczej nikt nie powinien tego zarzucić. To taka jakby moja konkluzja, żebyście mieli ten taki przekaz w głowie i szerzyli go dalej, bo to jest uważam najfajniejsza rzecz, która mi się najbardziej podoba w tych produktach. Szanowni Państwo, musimy kończyć naszą kolagenową podróż. Dziękuję bardzo, że byli Państwo z nami i spędzili tutaj ze mną na scenie i opowiedzieli o genezie powstania tych nowych produktów w rodzinie Colway International. Myślę, że nasza kolagenowa podróż nie skończy się dzisiaj. I jestem o tym przekonana, bo misją Colway International jest tworzenie bardzo nowoczesnych produktów opartych na biotechnologii. Takim mottem przewodnim, które mi towarzyszy na konferencjach, ale też przy tworzeniu produktów jest takie słynne zdanie Marii Curie-Skłodowskiej, że niczego nie należy w życiu się bać, tylko należy to zrozumieć. I to jest przesłanie, które zostaje ze mną na co dzień, ale dzisiaj dołożyłabym do niego jeszcze jedno. Strach zabija nasze marzenia, ale jeśli odwrócimy to zdanie, to usłyszymy, że marzenia zabijają strach. Więc korzystajcie, stosujcie nasze produkty, rekomendujcie je dalej. A myślę, że my tutaj w 4 nie boimy się marzyć i to nie jest nasze ostatnie zdanie w sprawie kolagenów. Dziękuję Państwu bardzo.